Krakowski rynek o dowolnej porze dnia i nocy jest zawsze pełen turystów, którzy pragną poznawać zabytki tego miasta. Ale co ważne, właśnie przez rynek biegnie jeden ze szlaków turystycznych, który upamiętnia wybitne krakowianki, w tym także te zaangażowane w walkę o uzyskanie praw wyborczych. Równość ludzi i poczucie sprawiedliwości wymagają równouprawnienia kobiet. Ci, co tego nie rozumieją, potrzebują wychowania, nie dowodów. To fragment przemówienia Leona Petrarzyckiego z 1906 roku. Przez wieki kobiety były pozbawione nie tylko praw wyborczych, ale możliwości swobodnego decydowania o swoim losie, wyborze zawodu czy kształcenia. O tym, jak zmieniła się optyka spojrzenia na prawa kobiet, a także jakie były najważniejsze etapy dochodzenia do tych praw, o tym chciałbym porozmawiać z dzisiejszą ekspertką. Barbara Klich-Kluczewska, doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w pracowni antropologii historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Komisji Historii Kobiet Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, znawczyni historii kobiet, rodziny, dziejów społeczno-kulturowych Polski w XX wieku, historii życia prywatnego oraz mikrohistorii. Kobiety uzyskały prawo wyborcze w odrodzonej Polsce na mocy dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego podpisanej przez tymczasowego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego. Jakie były najważniejsze etapy zdobywania praw przez kobiety w Polsce? To jest o tyle trudne do jednoznacznego określenia, że możemy zapytać o to, jak w ogóle się ruch feministyczny rozwijał i wtedy sięgamy aż do lat 20. XIX wieku. Ale jeżeli byśmy się bardzo tak jednoznacznie skupili na prawach politycznych, to jest w zasadzie wiek XX. Można by wyróżnić takie trzy ważne momenty. Pierwszy to jest pierwsza taka czysto feministyczna niejako taki tytuł prasowy z 1895 roku, czyli Ster. Ikony, prowadzony przez ikonę polskiego ruchu feministycznego, czyli Paulinę Kuczarską-Reichschmidt. Ale tak naprawdę najwięcej dzieje się później, bo dzięki temu, co się stało w Rosji w 1905 roku, czyli rewolucji, umożliwiło to niejako, to otwarcie umożliwiło kobietom zakładanie związków politycznych, społecznych i w 1907 roku powstaje Związek Równouprawnienia Kobiet. I to jest przełom, bo to jest pierwsza partia polityczna, można powiedzieć, czysto feministyczna w Polsce, która ma bardzo jasne cele i tym celem jest właśnie prawo polityczne również dla kobiet. To jest jedna rzecz bardzo ważna, ale druga rzecz to jest I wojna światowa, bezwzględnie. I ta I wojna światowa zmienia bardzo dużo oczywiście w umysłach, w strukturze, w geopolityce, ale to jest też taki moment, kiedy bardzo ważny jest ruch narodowy. Mnóstwo feministek było zaangażowanych w ruch narodowy i kiedy te dwa ruchy, można powiedzieć, też w duszach tych kobiet bardzo rywalizowały ze sobą. Kiedy w 1917 roku tymczasowa Rada Stanu powiedziała, czy zapowiedziała niejako, poszła taka fama, że w najnowszej, czy w tej proponowanej, planowanej konstytucji nie będzie równouprawnienia dla kobiet. Kobiety zaczęły się mobilizować, czyli z jednej strony tak, cały czas ten ruch narodowy dla nich był ważny, ale we wrześniu 1917 roku odbył się jeden z najsłynniejszych chyba zjazdów kobiet polskich, czyli zjazd 8-9 września w Warszawie na Karowej. I tam pod wodzą niejako Budzińskiej-Tylińskiej, znanej lekarki, ale również działaczki feministycznej, zobowiązano się do tego, że kobiety będą same o te prawa walczyć. I ona została oddelegowana wraz ze swoją koleżanką Marią Chmielewską do reprezentowania kobiet wobec powstających władz polskich. I to ona będzie tą osobą, która wbrew różnym opowieściom i legendom będzie rozmawiała z Piłsudskim o równouprawnieniu kobiet. I to dzięki ich działaniom w zasadzie w listopadzie 1918 roku w tej ordynacji wyborczej te równe prawa już są. Świetnie, ale chciałbym jednakże wrócić do czasów sprzed uzyskania praw. Jak można scharakteryzować pozycję prawną kobiet w XIX wieku na, powiedzmy, terenach ziem kiedyś należących do Rzeczypospolitej? Znaczy one są z jednej strony bardzo podobne do tego, co dzieje się w całej Europie. I to może być trochę złudne, ponieważ są takie elementy, które są bardzo dla Polski specyficzne. I to jest czyli ziem polskich, bo to jest tutaj bardzo ważne. Czyli z jednej strony jest ten podział na 3 zabory. I ta sytuacja jest nieco odrębna w każdym z nich. A druga rzecz to jest to, że
ten gorset polskiej kobiety jest nieco luźniejszy niż gorsety w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. To znaczy te obyczajowe kwestie są nieco mniej podporządkowane tym mieszczańskim regułom ze względu na słabszą pozycję mieszczańską po prostu w Polsce. Więc z jednej strony tak, to jest podobne, nieco się różni, ale są też takie elementy, które bardzo cementują jakby doświadczenie tych kobiet w 3 zaborach. I na te elementy warto zwrócić uwagę. To znaczy we wszystkich 3 zaborach kobiety nie mogą się stowarzyszać, ale warto pamiętać o tym, że mężczyźni są równie dyskryminowani, więc to podobieństwo doświadczenia też chyba jest ważne dla polskiej specyfiki. Stąd też wszelkie organizacje charytatywne, które spełnią rolę taką zastępczą. Ale już mamy w XX wieku, 1907 rok, ten wspomniany wcześniej Związek Równouprawnienia Kobiet, w 1912 w Galicji powstają już legalne instytucje, organizacje, w 1907 również w zaborze pruskim takie organizacje mogą powstawać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która też cementuje to doświadczenie kobiece i różnicuje od męskiego już bardzo mocno, to są prawa cywilne kobiet, czyli nieszczęsny kodeks Napoleona, który jest wielką chwałą, a z drugiej strony jest takim łańcuchem, ciężarem dla kobiet w Królestwie Polskim, wcześniej Księstwie Warszawskim, później w Królestwie Polskim. Podobnie będzie się miała, ta sytuacja będzie wyglądała w monarchii habsburskiej ze względu na kodeks 1812 i wreszcie kodeks niemiecki 1896 też tę sytuację kobiet w rodzinie, cywilną sytuację kobiet definiuje, to znaczy ona jest podporządkowana mężczyźnie. Mężczyzna decyduje o tym, czy ona może iść do pracy albo nie. On decyduje, jaki jest los ich dzieci. On decyduje też o ewentualnym rozwodzie bądź nie. Czyli jest jednak bardzo ta kobieta podporządkowana mężczyźni i warto o tym pamiętać, ponieważ to będzie się ciągnęło przez całe dwudziestolecie międzywojenne ze względu na brak kodeksu rodzinnego. Więc mamy pewne różnice, ale też bardzo wyraźne podobieństwa, które spajają to doświadczenie kobiece. A jak wyglądał udział kobiet w życiu politycznym w okresie już, w momencie, kiedy już otrzymały prawa wyborcze i po tym, jak to prawo zostało potwierdzone oficjalnie przez artykuł 96 Konstytucji Marcowej z 1921 roku? No tak, może zacznę od tego, że to było wielkie rozczarowanie dla ruchu kobiecego. Ponieważ kobiety, jak to się bardzo często zdarza, kobiety nie głosowały na kobiety. I z jednej strony to była porażka organizacji kobiecych, które mało wprowadziły tych kobiet do Sejmu Ustawodawczego wtedy. Ale jednocześnie trochę tych kobiet się znalazło z ramienia różnych partii politycznych. I to jest ciekawe. I też były bardzo aktywne. Tak, były bardzo aktywne i tam mamy naprawdę znakomite postaci. Tak? Od Zofii Moraczewskiej z jednej strony sceny politycznej, a po Gabrielę Balicką po drugiej stronie tej sceny. I to, co było ciekawe, one na początku naprawdę ze sobą kooperują. To jest 8 kobiet na 442 panów, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, że to jest jednak szok dla męskiej części tej małej sceny politycznej, tak? Pierwszej sceny politycznej otwartej polskiej. Później zresztą ta sytuacja się jakoś dramatycznie nie zmieni, bo tych kobiet dalej będzie bardzo mało. To jest od niecałych 2% w wypadku parlamentu, aż do 3% w wypadku Sejmu, a do 3% w wypadku Senatu. Więc naprawdę to jest minimum. W sumie zaangażowanych jest około 50 kobiet. Czyli jednym słowem udział jest niewielki, ale mają wpływ. Dokładnie. Mają wpływ, ponieważ potrafią ze sobą współdziałać do 26 roku. Potem się niestety to zaczyna bardzo psuć taka operacja i wprowadzają pewne zasady, między innymi kodeks cywilny, czy pewne zmiany w kodeksie cywilnym o równouprawnieniu w 21 roku, oczywiście konstytucję 21 roku. Ale pewnych rzeczy też im się zupełnie nie udaje zrobić. Znaczy one nie biorą udziału w wielkich debatach o konstytucji, takich kluczowych zmian prawnych. Przede wszystkim koncentrują się na tym, co też do dzisiaj jest jakby uważane za domenę kobiet, czyli opieka nad dzieckiem, zdrowie, alkoholizm, walka z alkoholizmem. To są takie przestrzenie, w których one się czuły, czy były też delegowane do tych zadań. Skąd wynikały różnice w prawach i pozycji kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym, jeśli chodzi o Polskę? I czy kobiety już po otrzymaniu praw wyborczych mogły pełnić wszystkie te zawody, co mężczyźni? Czy były tutaj jakieś pewne ograniczenia? Taka najznakomitsza historyczka, która zajmuje się dwudziestoleciem międzywojennym, czyli profesor Joanna Dufrat z Wrocławia, ona zrobiła takie podsumowanie dwudziestolecia międzywojennego i wskazała bardzo ładnie te elementy, które jakby różnicują, ale też jakby są wspólne, to znaczy te osiągnięcia też i te niedomagania.
I o ile te osiągnięcia możemy bardzo łatwo pokazać, tak, i już mówiliśmy o nich w zasadzie, no to są takie elementy, które ewidentnie pokazują, że to społeczeństwo, jakby, jak w tytule słynnej książki o dwudziestoleciu międzywojennym, równe prawa i nierówne szanse w gruncie rzeczy ujawniają. I jedną z takich ważnych rzeczy to jest ten kodeks cywilny, o którym mówiłam, to znaczy, że tego kodeksu nigdy się nie udało w Polsce wprowadzić i długie debaty, które prowadzono pod koniec lat 20. skończyły się tym wielką klapą, można powiedzieć. To znaczy w 29 roku Kościół powiedział nie i nie uchwalono nowego kodeksu rodzinnego, który dopiero wejdzie w 45-46 roku w zasadzie 1 stycznia. Więc to się nigdy nie udało i to podporządkowanie kobiety mężowi jest i to będzie też oddziaływało jakby na sytuację zawodową kobiet, bo mamy nowy, w 24 roku uchwalony kodeks służby cywilnej, bardzo nowoczesny, w ogóle to było bardzo nowoczesne, ówczesne czasy, ale tam jest zapis, że obowiązuje, że reguły nadrzędne wobec tego kodeksu to jest kodeks cywilny. Więc żeby kobieta mogła robić karierę w administracji i tak musiała mieć na to zgodę męża. Oczywiście najbardziej takim widowiskowym przykładem takich ograniczeń jest sprawa Górnego Śląska. Jako Górnoślązaczka jakby jestem w stanie to zrozumieć, ale większość ludzi nie jest w stanie tego zrozumieć. To znaczy wprowadzone w 26 roku ograniczenie prawa wykonywania zawodu nauczycielskiego dla osób kobiet zamężnych. W zasadzie to powodowało, że kobieta zamężna musiała zrezygnować w pracy w momencie, kiedy, czy kobieta wychodząc za mąż rezygnowała w zasadzie z pracy w zawodzie. I oczywiście musimy pamiętać o tym, że w dwudziestoleciu międzywojennym bardzo dużo kobiet wychodząc za mąż rezygnuje z zawodu. Pracujące matki to jest PRL tak naprawdę. Niemniej jednak to, że ten autonomiczny Śląsk wówczas, musimy pamiętać o tym, że to jest okręg autonomiczny, uchwala taką ustawę, no, o czym świadczyło, tak? To znaczy ta sytuacja była jednak bardzo, bardzo specyficzna. To nie dotyczyło zresztą tylko tych zawodów. Kobiety wchodzą na rynek pracy, szczególnie nam się to kojarzy z takimi zawodami, które gdzieś tam są bardzo wyraźnie widoczne w filmie, tak? To znaczy pracują w biurach, są stenotypistkami, urzędniczkami, ale tak, także... Urzędniczki tak, ale na przykład kwestia dostępności takich zawodów związanych z wykonywaniem, dokładnie, z wykonywaniem na przykład prawa już jest troszkę inna. Jest problematyczna, to znaczy o ile jeszcze od 1919 roku kobiety mogą aplikować czy starać się o karierę w zawodach prawniczych jako adwokatki, to w zasadzie do 1933 roku nie mają żadnych szans, żeby zostać sędzinami. Dobrze, ale wróćmy jednak do czasów przełomu powiedzmy XIX i początku XX wieku. Jakie zdaniem pani profesor były najważniejsze działaczki walczące o prawa kobiet, na przykład na terenie Krakowa i czy można do nich zaliczyć choćby tak znaną, ciekawą, bardzo barwną postać Kazimiery Bujwidowej? Czy Kazimiera Bujwidowa to jest jakby ikona też dla Krakowa, tak mi się wydaje, i też to jest taka postać, którą się dzisiaj odkrywa, co jest znakomite, tak? Ale faktycznie, tak jak pan powiedział, to nie jest jedyne. I innym przykładem takich postaci jest Turzyma Wiśniewska, która w 22 roku zmarła i jest jakby to też takie symboliczne zakończenie działań tych bojowniczek, bo one były, i my o tym często nie pamiętamy, one były naprawdę radykalne. To jest pierwsza rzecz, radykalne na Kraków i nie tylko na Kraków. Miały najczęściej przekonania mocno lewicowe, zdeklarowane, czasami były członkiniami ruchu socjalistycznego, ale czasami nie. I też to, co głosiły i to, jak się zachowywały, powodowało w takim mieście jak konserwatywny Kraków, który dawał swobodę wypowiedzi dużo większą niż Warszawa w tym czasie, pod koniec wieku XIX, no mogły powodować pewne zdziwienie. Ale Kazimiera Bujwidowa jest o tyle ciekawą postacią również, że poza tym, że jest radykalna, to ona ma ogromne wsparcie swojego męża, kiedyś jej guwernera. Zresztą za nimi idzie też taka pamięć bardzo kochającej się kapitalne wspomnienia tak, po śmierci rodziny. Także jej córki mają jej wiele do zawdzięczenia, o czym za chwileczkę, ale faktycznie o Dona Bujwida chciałabym tutaj jakoś szczególnie przypomnieć, ponieważ to jest też taki człowiek czy mężczyzna, który należy do całkiem sporego grona mężczyzn, którzy wspierają kobiety. Do takiego grona pewnie też można by zaliczyć jako taką czołową postać Świętochowskiego, tak, który jest współtwórcą Uniwersytetu Latającego. Zwanego Uniwersytetem Babskim. Tak. Więc Kazimiera Bujwidowa, za którą szła ta fama buntowniczki, podobnie jak za Bujwidem.
Mój widz jakby też nie był lubiany na uniwersytecie, o tym musimy niestety pamiętać. Oni oboje zostali niejako, ze względu też na pewne kwestie, które się tutaj pojawiły, konflikty na uniwersytecie, oni zostali w zasadzie z tego środowiska wyrzuceni. Ona się jakoś specjalnie tym nie przejmowała i robiła wszystko, żeby swoim córkom zagwarantować edukację, której sama nie dostała. A jeśli chodzi o edukację, kiedy możemy zaobserwować większy gdyby napływ studentek do uniwersytetu i czy mogły od razu studiować na wszystkich kierunkach? To jest właśnie przede wszystkim uzależnione od tego, znaczy dzisiaj o tym dużo rozmawiamy, jaka jest relacja między uniwersytetem a tym szkolnictwem podstawowym i średnim. I to tu jest, żeby to zrozumieć, jakby te kwestie kluczowe jest przypomnienie tego, że żeby studiować na uniwersytecie trzeba mieć maturę. I nawet jeżeli kobiety kończyły gimnazja, to są zwykle takie gimnazja, które nie kończą się maturą, która dawała przepustkę na studia. I tu jest jeden problem, a drugi to jest otwarcie samego uniwersytetu albo nie. Kiedy to otwarcie miało miejsce? No to są te 3 słynne nasze studentki, tak? I ich działania w pierwszej połowie lat 80. W zasadzie też ogromną rolę tam Kazimiera Bujwidowa odgrywa, która namawia niejako całe grono, nie tylko ona, ale również ona, całe grono potencjalnych studentek, żeby wysyłały pisma do Wiednia i na uniwersytet z prośbą o przyjęcie na uniwersytet w takiej roli hospitantki. Czyli hospitantka nie daje pełnych praw, to znaczy nie kończy się studiów z dyplomem jeszcze, o to trzeba zabiegać później, ale można już uczestniczyć w wykładach. No i tu mamy te 3 nasze słynne studentki, o których wszyscy mówią, to znaczy właśnie Janina Kosmowska, Jadwiga Sikorska i Stanisława Dowgiłówna. Tak. A szczęśliwie, na szczęście kobiety już nie muszą zabiegać o to, żeby mogły studiować na uniwersytecie. I nie muszą jeździć za granicę, co też było bardzo popularne. To właśnie tutaj, przy ulicy Świętego Jana w Krakowie, znajdowało się pierwsze gimnazjum żeńskie, które zostało założone dzięki staraniom Kazimiery Bujwidowej. Postaci tak kluczowej nie tylko dla ruchu kobiecego. Swymi poglądami wyprzedziła epokę, w której żyła. Czas, kiedy kobiety w Polsce pozbawione były praw wyborczych, szczęśliwie należy już do przeszłości. Warto jednak pamiętać, jak złożony i skomplikowany był proces poprzedzający uzyskanie tych praw. Na szczególną uwagę zasługują postacie ruchu kobiecego omówione przez profesor Barbarę Kliff-Kluczewską.